Cześć, witam Was serdecznie na kanale Projekt na Piątkę w kolejnym odcinku o remoncie mojej przyczepy. Kolejną rzeczą, którą chcę się zająć, to wyklejenie sufitu termoizolacją. Jednak zanim to zrobię, muszę przygotować sobie jeszcze jedną rzecz. Chcę otóż w te przetłoczenia wkleić sobie listewki po to, żeby później mieć punkty montażowe. Dociąłem sobie takie paski ze sklejki brzozowej i wkleję je na mamuta. Jak widzicie, te listewki są już przyklejone, trzymają się, więc będę chciał teraz wykleić cały sufit termoizolacją. Cieszę się, że to zostanie zrobione, ponieważ już nie mogę patrzeć na ten ohydny kolor kleju na laminacie. Żona też na pewno będzie mile zaskoczona, bo też już mówiła, że nie może po prostu patrzeć na to paskudztwo. Także troszeczkę wygląd tutaj w środku się zmieni na plus. No i mam nadzieję też przyczepa będzie mniej się nagrzewać. Odpuszczę sobie całość i zabieram się za wycinanie tych fragmentów z włókniny, no i oczywiście przyklejanie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym się zająć, to zrobienie tapicerki na suficie w mojej przyczepie. Ci, którzy śledzą kanał, pewnie pamiętają, że przyklejanie tego weluru bezpośrednio na tą matę nie skończyła się zbyt dobrze, z tego względu, że tutaj ta folia aluminiowa jest dosyć gruba i zapamiętuje wszystkie załamania i właśnie widać takie zmarszczki. I te zmarszczki troszeczkę tutaj na przykład na dole widać, że przebijają. O ile tu na dole za bardzo mi to nie przeszkadza, ponieważ tutaj dojdzie jeszcze materac, poduchy, więc w zasadzie tutaj większość tych zmarszczek zostanie zasłonięta. O tyle na suficie no nie mogę sobie na coś takiego pozwolić, wyglądałoby to źle. Dlatego wymyśliłem, jak temu zapobiec. I aby tych zmarszczek nie było widać, to na tą folię, na tą termoizolację przykleję jeszcze warstwę takiej maty. To jest taka mata zagrzejnikowa, mata ekranowa, która ma grubość zaledwie 3 mm i ona też tutaj ma warstwę aluminiową, ale ta folia aluminiowa jest bardzo cieniutka, ona nie ma tego efektu zapamiętania i dopiero na tą matę przykleję materiał. Myślę, że to da fajny efekt i przykryje mi wszystkie te załamania. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a ja zabieram się do pracy. Ok, pierwszy pasek przyklejony. Idzie to łatwo, to jest cieniutkie, bardzo lekkie, łatwo się układa, ale zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj jest pełno tych zmarszczek, natomiast tutaj w zasadzie nie ma żadnych większych
zagięć. Zobaczcie, jaka różnica. Tak wygląda struktura tego materiału, a tak tego. No, różnica jest ogromna. Ta folia ma taką nierównomierną strukturę, ale to nie będzie przebijać przez materiał, tego nie będzie widać. Natomiast nie ma tych takich właśnie grubych załamań. Także super, myślę, że fajnie to wyjdzie. Przyklejam kolejne kawałki. Jeśli chodzi o samo klejenie, to w tym momencie dla mnie najważniejsze jest, żeby po pierwsze te elementy, te paski ładnie do siebie dolegały. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. A druga rzecz, żeby nie było zmarszczek. Krawędzie mało mnie interesują. Jeśli tam będą jakieś pozostawione małe kawałeczki albo będzie jakieś zagięcie, to nie będzie dla mnie problem, ponieważ tamte części i tak będą przysłonięte. Najważniejszy jest tutaj dla mnie środek, dlatego zaczynam właśnie tutaj od tej krawędzi, dokładnie spasowując ten pasek z drugim, żeby tutaj mi czasem nie naszedł jeden na drugi, no bo wtedy będzie grubiej i to będzie widać, a resztę to już się dopasuje. Kończę tutaj tą stronę, tu jest ciasno, nie mam wam jak tego pokazać z tej strony, ale już tam sobie dokończę, natomiast tutaj schodzę po kolei, tak żeby właśnie nie powstały mi tutaj żadne załamania. Zobaczcie, tak wygląda teraz mój sufit. Tutaj koło okienka zrobiłem w ten sposób. Tu na to przyjdzie jeszcze oczywiście materiał i ta maskownica i to fajnie będzie wtedy zlicowane. Natomiast tutaj na ten kawałeczek troszeczkę mi brakło już tej maty, będę musiał ją domówić, ale zobaczcie, jaka jest różnica, jak to wyglądało, a jak wygląda to tutaj. No okej. Tak przygotowana powierzchnia myślę, że będzie idealnie nadawać się do tego, żeby już móc na nią przykleić ładnie materiał. Oczywiście teraz będzie wyzwaniem, żeby idealnie ten materiał przykleić. Na pewno to nie będzie łatwe, z tego względu, że jest to dosyć spora powierzchnia, no i mówimy o suficie, więc wszystko będzie nam leciało w dół. Ale no, ja na pewno się będę bardzo starał, żeby było to przyklejone po prostu idealnie. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy, ale obiecuję, że na pewno będę bardzo się starał. Mam już klej, dokleiłem sobie również tam z tyłu ten kawałek pianki, który mi pozostał, więc chyba nie ma na co czekać i czas zabrać się za wyklejanie sufitu materiałem. Ja do tapicerowania używam takiego kleju, polecił mi go pewien tapicer z wieloletnim doświadczeniem i jak na razie powiem wam, że się sprawdza. To nie jest żadna reklama, sam sobie go kupiłem, ale sprawdza się, trzyma się, na razie nic nie odpadło. Fajnie się też nim pracuje, więc jak na razie jestem w stanie go polecić. Ponieważ wiele osób pyta się mnie o różne rzeczy, które używam, to postaram się w opisach filmów wrzucać wam linki do tych produktów, które właśnie używam. Do tego kleju też w opisie filmu będzie link. Także jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. Zrobiłem sobie też tutaj z taśmy takie znaczniki, w których miejscach będę chciał zrobić łączenia tej tapicerki, ponieważ ona ma wymiar 120 cm, więc nie jestem w stanie z jednego kawałka zrobić całej tapicerki sufitu i będę musiał to sobie
jakoś podzielić. Ale mam na to pomysł, jak zrobić to tak, żeby w ogóle tego nie było widać. Tutaj będzie w tym miejscu kończył się jakby jeden kawałek, tutaj będzie drugi kawałek i tam na końcu będzie największy trzeci kawałek materiału. Zacznę od tego miejsca. Plan mam taki, żeby mi się ten materiał nie pomarszczył i nie posklejał, żeby nałożyć klej na cały sufit, w sensie na ten kawałek, a jeśli chodzi o materiał, to nałożę go punktowo, przyłapię tylko ten materiał tak, żeby był ustawiony i żeby wisiał i będę kawałkami nanosił ten klej i przyklejał. Myślę, że w ten sposób uniknę takiej sytuacji, że gdzieś mi się ten materiał sklei i pomarszczy. Klej mam naniesiony na tą część sufitu, więc czas nałożyć klej na materiał i przykleić tutaj, ustawić go wstępnie na suficie. Jest tu naprawdę mało miejsca w tej części, więc ciężko mi troszeczkę tutaj z kamerą Wam to pokazać. Na tym fragmencie pewnie będzie dużo łatwiej, no ale może jakoś uda się to nagrać. Kawałek materiału mam już mniej więcej docięty, więc psiknę sobie w kilku miejscach klejem, tak żeby po prostu sobie ten materiał delikatnie zawiesić i będę starał się go ustawić. Wiem na pewno, gdzie mi wypada róg tego pomieszczenia i róg materiału, więc od tamtego miejsca zacznę. Psiknę sobie tutaj taki naprawdę malutki kawałeczek, tylko żeby ten klej mi przyłapał i przyłapię go tam w rogu z lekkim naddatkiem zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Ok, jakoś mniej więcej mi się to tam trzyma. Jest to na tyle mała powierzchnia, że myślę, że w razie jakiejś potrzeby nie będzie problemu, żeby ten materiał jeszcze oderwać i poprawić. A ja spróbuję sobie w takim razie tutaj przyłapać kolejny kawałek. Tu mi on mniej więcej wypada. Nie naciągam też tego materiału. Chcę, żeby on po prostu tylko został przyłapany mniej więcej równo i wtedy będę mógł kontynuować pracę. Nie śpieszę się z tym, robię powoli, żeby nie narobić sobie dodatkowej pracy i nie musieć odrywać tego materiału, wtedy też się naciąga i później zaczynają być problemy z jego ułożeniem. Także nie wiem jeszcze, ile uda mi się w dniu dzisiejszym przykleić tego sufitu, czy skończę, czy tylko dojadę tutaj jeszcze ten jeden kawałeczek. Natomiast myślę, że ten najgorszy do wykonania, najtrudniejszy fragment mam już za sobą. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wygląda, ale tam faktycznie ten dostęp był dosyć ciężki. Te kawałki już są dużo łatwiej dostępne, także myślę, że tutaj powinno pójść dużo sprawniej. Zobaczcie, tak mi to wyszło, tak wygląda ta tapicerka. No i w zasadzie to górne pięterko jest już, można powiedzieć, skończone. Można kłaść prześcieradło, pościel i można się tutaj już kłaść. Myślę, że będzie miło i przytulnie. Wprawdzie powoli robi się późno, ale myślę, że z tym drugim kawałkiem pójdzie szybciutko. To jest prosty kawałek dachu, także chciałbym to mieć już zrobione, więc zabieram się szybko za nakładanie kleju i przyklejam drugi kawałeczek.
Już jest prawie 22, więc ja resztę skończę jutro, ale bardzo się cieszę z tego, jak to wyszło i jak wygląda. Powiem szczerze, naprawdę mi się podoba. Udało mi się przykleić przynajmniej jak na razie tą tapicerkę bez ani jednej zmarszczki, bez ani jednego zagięcia. Była to bardzo przyjemna praca i naprawdę podoba mi się efekt, który wyszedł. Tutaj jeszcze na razie pozostawiłem takie spore naddatki, one zostaną docięte. Jak już tutaj będę dokładnie wiedział, w którym miejscu powinien ten materiał się kończyć. Tak samo z drugiej strony zamontowałem tą ramkę od wentylatora. Dajcie znać, jak Wam się podoba, czy efekt jest fajny. Napiszcie w komentarzach. Za każdy komentarz czy łapkę w górę naprawdę dziękuję. Chciałbym już kończyć ten sufit, także nakładam klej na ten ostatni fragment, no i oczywiście przyklejam tutaj ostatni kawałek tapicerki. No okej, prawie zrobione. Tutaj dociąłem krawędzie, tylko tak na mniej więcej na wymiar. Nie będę już tego bardziej wykańczał, ponieważ tu będzie zabudowa i nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeśli by trzeba było to ładnie wykończyć, no to można zrobić to tak samo, jak tam robiłem przy siedzisku, czyli zawinąć i w ten sposób ładnie spasować. Myślę, że w zasadzie to łączenie jest niewidoczne bez jakichś dodatkowych tutaj kombinacji. Natomiast tak jak mówię, ja nie będę tego robił, szkoda mi na to czasu, ponieważ ten element i tak nie będzie widoczny. Jedyne, co mi tutaj pozostało, to przeciągnięcie tego naddatku tutaj nad ściankę. Jest tu ciasno, więc muszę troszeczkę z tym powalczyć. Ale chodzi mi o to, żeby tutaj po prostu nie docinać tego materiału przed ścianką, tylko zostawić nadmiar. Z drugiej strony nad sufitem łazienki nie będzie on wtedy w ogóle widoczny. Ok, mam już to przeciągnięte. Tutaj w tym miejscu pomazał mi się ten materiał klejem, ale nie jest to żaden powód do zmartwień. Ja mam na to taki sposób, że biorę zmywacz silikonowy i ścinek tego samego materiału, aby tutaj mi się nic nie odbarwiło. I zmywacz silikonowy bardzo ładnie rozpuszcza ten klej. Nie pozostaje po tym najmniejszy ślad. Także gdyby się coś takiego stało, to absolutnie nie należy się tym martwić. I tapicerkę na suficie mam położoną. Powiem szczerze, poszło zdecydowanie łatwiej niż na początku się spodziewałem. Udało mi się zrobić to bez zmarszczek, także wygląda to w ten sposób. Oczywiście pozostaje kwestia jeszcze tutaj tych łączeń, ale mam na to, myślę, fajny pomysł, który zaraz Wam pokażę. Z bliska sufit wygląda tak. Tutaj w ten sposób wygląda wykończenie przy ściance. Zobaczcie, tak mi to wyszło. Ta część natomiast wygląda w ten sposób. Tutaj również mam łączenie do zrobienia. To łączenie zostało tutaj docięte, jest prawie niewidoczne, naprawdę nie rzuca się w oczy. Jest ono tutaj w tym miejscu, ale nie będzie widoczne zupełnie, ponieważ będzie ono przysłonięte. W takiej małej przyczepie myślę, że bardzo ważnym jest zadbanie o chociaż troszeczkę prywatności. Córka bardzo prosiła mnie, żeby tutaj przy tym łóżku mieć zasłonkę, więc oczywiście zasłonka będzie i zamontuję tutaj taką szynę właśnie do tej zasłonki, która całkowicie przykryje to miejsce łączenia. Tak samo będzie zamontowana druga szyna na krawędzi tego naszego dużego łóżka. Ja na razie tej szyny jeszcze przykręcać nie będę, z tego względu, że tutaj dojdą jeszcze elementy zabudowy, więc ta szyna przesunie się troszeczkę w tą stronę, a ile, no to ciężko mi w tym momencie powiedzieć, więc na razie tego nie będę jeszcze przykręcał, a zostanie ona przykręcona do tych listewek, które wklejałem tam właśnie pod tapicerkę w te przetłoczenia.
No dobrze, i tak wygląda tapicerka sufitu w mojej przyczepie, tak to zostało zrobione. Jeśli podoba Wam się to, co zrobiłem, dajcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. No i dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.